Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku rosyjski eksport mniejszy i mniej zyskowny, przewidywania Banku Centralnego. Turcja przestała częściowo płacić za ropę i paliwa. Rosjanie i długi, kolejny odcinek telenoweli. 8 milionów rodzin posiada długi komunalne. Ciekawa historia o propagandziście, który oddał się w ręce łostewskiego wymiaru sprawiedliwości. Zapraszamy. Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski, Mateusz Lech. Mamy dzisiaj bardzo dużo informacji, podziękowania dla wszystkich, którzy z nami są, którzy wspierają. Dzisiaj, słuchajcie, będzie Marek Kozubel o 17:00. Przygotowujemy, możesz pokazać miniaturkę, jeżeli ją posiadasz. Tak jest. O godzinie 17:00, 1,5-godzinny wywiad, jeden chyba z lepszych, w mojej opinii, które prowadziliśmy. Bardzo ciekawy gość, bardzo ciekawe wnioski. Myślę, że warto posłuchać. Będzie dużo o toczącym się konflikcie, o bezpieczeństwie Ukrainy oraz o polityce zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej okiem doktora Marka Kozubela. Kolejny doktor, kolejny raz troszkę inna optyka niż wcześniejsi goście. Tacy goście. Tak, i słuchajcie, zamierzamy kontynuować ten cykl, a więc możecie się tutaj spodziewać kolejnych nazwisk. Spróbujemy zaprosić wszystkich doktorów w Polsce. Trochę nam zejdzie, ale jeszcze życie przed nami. Zaczynamy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o giełdę, w tym momencie waluty na tym samym poziomie co wczoraj i na koniec tygodnia. Natomiast zapowiadałem wczoraj próbę bicia rekordu na gazie, no i ta próba została podjęta, spadek 5%. Mamy dzisiaj, no i wydaje się, że jest szansa, tak, jest szansa, chociaż tam mamy opór, natomiast próba faktycznie miała miejsce, tak jak mówiłem, poniedziałek, wtorek i to się sprawdziło. Teraz przejdziemy, słuchajcie, już do krótkich informacji. Dosyć dużo bardzo ciekawych dzisiaj informacji. Zaczynamy od informacji dotyczących Indii. Dostawy paliw z Indii do Europy w pierwszych 2 tygodniach lutego według Vortexy wyniosły średnio 18 tysięcy baryłek dziennie, czyli to jest 90% mniej niż w styczniu. Głównym powodem redukcji są trwające ataki Huti na statki na Morzu Czerwonym. No i tutaj mówiliśmy, że to szkodzi wszystkim, łącznie z Rosją i łącznie z Europą. Bardzo ciekawa sytuacja się wytworzyła. Największym wygranym oczywiście amerykańskie firmy i to jest też ciekawe. Dzień dobry Państwu. Po 3 minutach doszedłem do głosu. Węgry za to nie będą ingerować we wprowadzenie 13 pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, gdyż nie ma w nim już zapisów sprzecznych z interesami Węgier. Poinformował o tym węgierski minister spraw zagranicznych po spotkaniu z kolegami z krajów Unii Europejskiej w Brukseli. No ciekawe, jakie to zapisy zostały wykreślone, że już nic nie jest. Zobaczymy, czy firmy chińskie zostały wykreślone, bo to chyba chodziło Węgrom. Jeżeli tak, no to zły prognostyk. Jeżeli nie, to pokazuje, że to mamy taką grę i Węgry koniec końców zawsze gdzieś muszą się złamać, bo nie mają innego wyboru. Mamy wypowiedź Josepa Borrella, który zapowiedział zatwierdzenie 13 pakietu sankcji wobec Rosji do 24 lutego. No to dosyć mało dni. Tak? Czyli może do końca tygodnia. Wiesz co, myślę, że do piątku się wyrobią, bo później do domu trzeba lecieć na weekend. Więc... Mamy też następną wypowiedź tutaj ministra spraw zagranicznych węgierskiego, który powiedział, że Węgry nie zablokują 5 miliardów euro na broń dla Kijowa z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju. My dzisiaj wieczorem właśnie o tym będziemy mówić, że tutaj jest ta możliwość pozyskania najłatwiej tych pieniędzy Ukrainie i widać, że Węgry również z tego się wycofują. Tutaj dają warunek, że jeżeli ich udział zostanie wykorzystany na walkę z migracją lub inne cele niezwiązane z bronią. To tam ten udział jest tak mały, że to można pominąć. Tu mamy ciekawą informację.
Paweł, teraz. czy ty dzisiaj wypiłeś 2 espresso na raz? Bo 5 lutego w wieku 35 lat zmarł syn prezesa Rosniefti Igora Sieczina, Iwan. Oficjalnie syn Sieczina zmarł z powodu skrzepu krwi. Gdzieś już ten skrzep w tym tygodniu krążył. Ja widzę, że Krążył, ale tu był wcześniej. Tu był wcześniej. Bardzo, słuchajcie, ciekawa jednak informacja, która pokazuje, no, że coś się dzieje. Coś się dzieje wewnątrz Rosji i no bo pamiętajmy, Sieczyn uważany jest za człowieka Putina. To jest, no, znaczy, no, nie wykluczamy, że Putin zdecydował się, że w jakiś sposób go ukara, no sposób kary. zabranie syna. Straszny, tak, straszny. Oczywiście nie możemy wykluczyć naturalnych powodów, natomiast no, tak jak jest to robione, brak sekcji, znaczy, no jeżeli to jest prawda, co tutaj też podaliśmy, bo my nie wiemy, tak podajemy jak gdyby za rosyjskimi mediami, znaczy, że śmierć to prawda, natomiast powód śmierci, że skrzep, no tak, lekarz wpisał, natomiast ponieważ nie było sekcji, to nie wiemy do końca. Wydaje się, że może to być prawdopodobnie, bo skoro ojciec wiedział, dlaczego syn został, że tak powiem, zamordowany, no to stwierdził, że nie ma potrzeby, tak, tej sekcji. I tak należałoby to czytać. No bardzo ciekawa informacja, no i należałoby to łączyć właśnie z tą jednak śmiercią Nawalnego, no bo widać, że to nie pierwszy skrzep w tym miesiącu w sumie. W tygodniu. No i nowa metoda, wcześniej wszyscy wypadali z okien, no tu może było trudno. To jest bardzo ciekawe, że zabronił tego śledztwa i zabronił tej sekcji, takie dziwne. Znaczy wiesz co, taka jest teoria, tej sekcji nie było, natomiast podobno natomiast teoretycznie wiesz, on nie mógł zabronić, no bo rodzina nie może zabronić, nie? Więc to też jest takie, no trudno stwierdzić naprawdę. Ciekawe rzeczy. No to skrzepy teraz będą chodzić po ludziach. Grupa specjalna do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy może ogłosić usunięcie Zjednoczonych Emiratów Arabskich z szarej listy już 23 lutego, czyli są za 3 dni. Wprowadzeni do pionu bardzo szybko, czy komuś bardzo dużo zapłacili, żeby zostać skreślonym z listy? Nie, no widzimy ostatnie starali się, zamykali te konta rosyjskie, no bo o to też byli oskarżani, że Rosjanie biorą te brudne często pieniądze z przestępstw i z innych rzeczy, rosyjska mafia, jeżeli chodzi o Emiraty, tak, bo my mówiliśmy oczywiście o tych gospodarczych rzeczach, natomiast mamy dużo też takiego mafijnego wręcz majątku i przestępczego i Emiraty były oskarżane, że tam można otworzyć bez problemu. No i teraz oni właśnie się wykazywali, łącznie z tym, że przestrzegali te sankcje, no i w nagrodę pewnie tymczasowo zostaną wykreśleni. Mamy decyzję w Paryżu, za 3 dni zobaczymy, jaka ona będzie, myślę, że zostaną wykreśleni. Natomiast Amerykanie rozważają możliwość wprowadzenia sankcji wobec kolejnych chińskich firm, które zdaniem Stanów Zjednoczonych pomagają Rosji w wojnie z Ukrainą. Poinformowali o tym amerykańscy kongresmeni. Tu jest zgoda chyba pomiędzy demokratami i republikanami większa, jeżeli chodzi o wpisywanie tych chińskich firm. Natomiast już w czwartek, wielkie wydarzenie, prezydent Władimir Putin wygłosi doroczne orędzie do Zgromadzenia Federalnego. Poinformowała o tym służba prasowa Kremla. Zobaczymy, będą na pewno ciekawe cytaty już w piątek. Nie, znaczy będzie tak samo nudne jak w zeszłym roku. Ciekawe, czy ktoś przyśnie, ale jak w zeszłym roku. Cytaty będą złote. Tak, złote może będą. Nic ciekawego nie będzie. Słuchajcie, mamy za to informacje z hiszpańskich mediów i o tym też chyba podawały już polskie media. Na pewno rosyjskie i ukraińskie, że mężczyzna, który został zastrzelony 13 lutego w garażu w Hiszpanii, to rosyjski pilot Maksim Kuzminow, który porwał śmigłowiec Mi-8 Mi-8 Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. No i widzimy długie ramię
rosyjskiego reżimu, dosięgło go w Hiszpanii. Ciekawe, co na to rząd Hiszpanii, bo to jest taka, wiesz, potwarz troszeczkę. Wiesz co, no dla służb bardziej, dla służb, Mhm. tu nawet chyba nie ukraińskich, tylko tych hiszpańskich czy tych europejskich, no bo miał mieć spokojne życie, a jednak ta informacja się przedostała, tak? Znaleziono przy nim fałszywe dokumenty, tak przynajmniej hiszpańskie media donoszą. Tam jest taka pogłoska, że on chciał chyba sprowadzić jakąś swoją byłą i chyba z tego powodu go namierzono, ale czy to prawda, to ja nie wiem. Tak. Śledztwo się toczy, zobaczymy za jakiś czas. Okej. Korea Południowa zaostrzy kontrolę nad eksportem towarów podwójnego zastosowania do Rosji. Mówimy o towarach mających rzeczywiste lub potencjalne zastosowanie wojskowe. Tu Korea ogólnie dużo wolniej reaguje niż Europa. Z Tak. wyjściem i tak dalej. Jest to takie mocno opóźnione. W Izbie Reprezentantów zaproponowano alternatywny projekt ustawy o pomocy dla Ukrainy. W projekcie proponuje się przeznaczenie 47 miliardów dolarów na Ukrainę i poprawki dotyczące granicy południowej. Okej. A teraz prezydent Joe Biden powiedział, że jest gotowy spotkać się z przewodniczącym Izby Reprezentantów Mike'em Johnsonem w celu omówienia pomocy dla Ukrainy. I tu się zastanawiam, co może wyjść z takiego spotkania, jak Mike Johnson raczej nie ma możliwości, żeby go przekonać, chyba że mają jakieś materiały na niego i będzie szantaż za szantaż. Nie. Wiesz co, nie, aż tak daleko to bym nie szedł, nie wiem. Natomiast wcześniej Mike Johnson wielokrotnie zabiegał o spotkanie z Bidenem, przypomnijmy, i Biden zawsze mówił nie. Teraz widzimy, że mówi tak, a więc strona ta obecnej administracji jest dosyć zdesperowana, żeby jednak przegłosować tą pomoc i myślę, że to się bardziej zbliża niż oddala. Czyli już po powrocie kongresmenów można liczyć w końcu na jakieś porozumienie. Zobaczymy, jak to będzie. Trump pewnie będzie cały czas ciągnął chyba w swoją stronę, żeby nie było porozumienia, ale to też się zaczyna kruszyć. Bardzo ciekawie się to może potoczyć. Ja pamiętam, że pisałem w listopadzie, że do świąt najprawdopodobniej się uda. Mamy luty, to jest już strasznie przyciągnięte. Tak. I Japonia za to udzieliła i będzie nadal udzielać Ukrainie pomocy finansowej. I tutaj mamy informację o udzieleniu 12 miliardów dolarów. O tym poinformował premier Ukrainy Denis Szmychal po spotkaniu z premierem Japonii Kishidą. I pierwsza ta transza w tym momencie już poszła, to jest około 5 miliardów. No to Japonia 4,7 jest, dokładnie. Tak, Japonia jest naprawdę hojna w tej kwestii. Włochy i Ukraina finalizują dwustronne porozumienie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa Kijowowi. I tutaj te turne Ukrainy po państwach Europy trwa. No i te porozumienia są podpisywane. Tak, mamy też informację, słuchajcie, jeżeli chodzi o Polskę, prawie 3000 ciężarówek zgromadziło się na 6 punktach kontrolnych zablokowanych przez polskich rolników i ich sympatyków na granicy ukraińsko-polskiej i tu mamy zarówno informacje z Polski, jak i z Ukrainy, tak przekazała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy. Niestety tu do ciężarówek tych polskich przykleili się rosyjscy działacze, że tak to ujmę. Tak, a więc jeżeli tutaj nas oglądacie i chcecie bronić polskiego rolnictwa i tego błędu, które popełniła Unia Europejska, wprowadzając, znosząc cła i wprowadzając takie nierówne warunki, można zrozumieć, dlaczego wiele osób protestuje, natomiast rozejrzyjcie się, czy tam wokół was nie ma rosyjskich agentów, tak, bo widać, że są. Niestety. Tak, niestety są materiały zdjęciowe, filmowe, przyklejają się ludzie bardzo wątpliwi do tego protestu. Komisja Europejska wzywa polskie siły bezpieczeństwa do zapewnienia tranzytu ukraińskich towarów przez granicę, gdzie są one blokowane przez polskich rolników. No tu ciekawe rzeczy, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gil. To co będzie teraz?
Znaczy Komisja Europejska nie widzi problemu chyba, tak. Trochę dziwna ta sytuacja jest, bo polski rząd też chyba do końca nie widzi problemu, poprzedni rząd też do końca, Komisja nie widzi, natomiast problem jest i trzeba go po prostu wcześniej czy później rozwiązać i coś zaproponować obu stronom. Mamy wypowiedź Zeleńskiego, który mówi, że 5% idzie tylko zboża przez Polskę. Nie jest to do końca prawda, trochę więcej idzie, natomiast to nie jest główny też kierunek eksportowy, tak, no bo większość idzie transportem morskim, o tym mówiliśmy swego czasu. Natomiast no, trzeba podejść do tej sytuacji, a nie udawać, że nie ma problemu, bo ten problem jak gdyby należałoby moim zdaniem rozwiązać, zaproponować coś rolnikom, zaproponować coś Ukrainie i tą sytuację po prostu usprawnić, a nie czekać, aż się wszyscy tym zmęczą. Mamy, słuchajcie, za to bardzo pozytywne informacje z Birmy. W Republice Związku Mianmy wkrótce zostanie wprowadzony system płatności MIR, który powinien znacznie ułatwić pobyt w kraju turystom z Rosji. Poinformował o tym minister do spraw inwestycji zagranicznych Birmy. Birma i Rosja, tak. Tak. No nie wiem, czy To Rosjanie... bardzo sympatyczny kraj, tak. Co prawda tam władze może mniej sympatyczne, natomiast ludzie bardzo mili i sympatyczni i otwarci. Czyli jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. Dobrze, a przejdźmy do dłuższych wiadomości. Rosyjski eksport mniejszy i mniej zyskowny. Takie przewidywania podaje Bank Centralny Rosyjski. Eksport, który w przypadku braku inwestycji zagranicznych stał się głównym źródłem waluty obcej dla kraju, w tym roku spadnie, ostrzegł właśnie Bank Centralny. W prognozie zaprezentowanej 16 lutego Bank Centralny spodziewa się w tym roku eksportu towarów na kwotę 414 miliardów dolarów, czyli o 27 miliardów dolarów mniej niż w poprzedniej październikowej prognozie. Wtedy przewidywali 441 miliardów dolarów. I słuchajcie, tu jest zdanie. Sankcje nadal działają, przyznała prezes Banku Centralnego Elvira Nabiulina. Więc jeżeli ktoś by chciał wam powiedzieć, że nie działają, to odeślijcie do pani Elwiry. Myślę, że kto jak kto, ale pani Elwira to wie. Według niej eksport pod koniec ubiegłego roku spadł zarówno ze względu na ceny, jak i wolumen, a niewątpliwą rolę odegrały w tym dodatkowe trudności wprowadzenia operacji handlu zagranicznego w zakresie płatności i logistyki, o czym Paweł bardzo często mówił w swoich wiadomościach. I teraz tak, trudności pojawiają się zarówno przy dostawie, jak i płatności. Wykorzystywanie floty cieni do dostarczania ropy powyżej pułapu $60 staje się coraz trudniejsze. Dziesiątki tankowców wstrzymały żeglugę po amerykańskich sankcjach. Tu mamy potwierdzenie Elwiry, że wszystko, co mówiliśmy wcześniej, jest prawdą. Po podpisaniu pod koniec grudnia przez prezydenta Joe Bidena dekretu zezwalającego na wprowadzenie wtórnych sankcji wobec zagranicznych banków uznanych za pomagające Rosji, problemy z rozliczeniami pojawiły się nawet z bankami zaprzyjaźnionymi krajów w walutach tych krajów. W ostatnim czasie pogarsza się sytuacja z rozliczeniami handlu zagranicznego i widzimy to, jak wynika z naszych danych spółek, stwierdziła Nabiulina. Problemy te odbijają się na cenach. Bank Centralny przewiduje spadek wolumenu eksportu oraz mniejszą zyskowność. Partnerzy oczekują tym większych rabatów, im bardziej operacja staje się skomplikowana. Czyli dokładnie jota w jotę to, co informujemy Was od miesięcy. Słuchajcie, ja wczoraj znalazłem informacje na temat tego, co się dzieje w Turcji, a dzieje się dla Rosji nie za ciekawie, a chyba pozytywnie dla Turcji, chociaż nie wiem, czy tak do końca. Okazuje się, że Turcja przestała częściowo płacić za ropę i paliwa. Rosyjscy eksporterzy ropy od początku lutego nie otrzymują od Turcji pieniędzy za sprzedane baryłki ropy i paliwa i trudności z płaceniem wiąże się z sankcjami wtórnymi USA, które od początku roku ostrzegły o konsekwencjach za naruszenie sankcji nałożonych na Rosję.
No i tutaj mamy wypowiedź osób z firm naftowych rosyjskich, którzy mówią: musieliśmy zmienić uzgodnione metody płatności lub przełożyć te płatności, podczas gdy dostawy są kontynuowane. Zaostrzenie procedur bankowych uderzyło przede wszystkim w handel produktami jednak nieenergetycznymi. Obecnie głównym problemem nie są płatności z Turcji, ale płatności, które Turcja musi otrzymać od Rosji, czyli jak gdyby to w jedną stronę ciekawe działa. To też jest ciekawe. W rezultacie turecki eksport do Federacji Rosyjskiej został całkowicie sparaliżowany. Dostawy maszyn i urządzeń praktycznie zostały wstrzymane, tak mówią rosyjskie źródła. Od początku rosyjskiej agresji przypomnijmy, że Turcja ponad dwukrotnie zwiększyła zakupy rosyjskiej ropy. W styczniu my podawaliśmy, to było 500 bodajże 10 tysięcy baryłek. Niemniej efekt amerykańskich działań widzimy w twardych danych. I tutaj mamy, słuchajcie, dane już za styczeń. My wczoraj mówiliśmy dużo o tym, że to się odbije na wymianie handlowej, to co się dzieje. No i dane za styczeń to właśnie wczoraj wieczorem potwierdziły. Według wstępnych danych turecki eksport do Rosji spadł o 39%, prawie 40% rok do roku, a import z Rosji w styczniu spadł o 20%, a więc można powiedzieć, że to są nawet gorsze dane niż w 2021. Tak, więc to tak. Bardzo ciekawie się zaczyna na tym kierunku dziać. Widać, że tam mocno ten strumyk został wstrzymany. Zobaczymy, co będzie dalej, bo rozmowy, tak jak mówiliśmy, negocjacje trwają, tylko one są robione na tym szczeblu rządowym, co się słabo przekłada na tą wymianę handlową. Wiesz, co ci powiem? Kojarzy mi się koniec roku 2023 i początek roku 2024, trochę mi się kojarzy z zeszłym rokiem, kiedy weszły price capy na ropę. Też jest taki szok i nie wiadomo najpierw, co się dzieje, ale mamy ten miesiąc, dwa i widać, jak mocno to uderzyło w rosyjską gospodarkę, tak jak wcześniej ten price cap, gdzie pamiętam artykuły, że to nie zadziała i ja miałem jakąś tam dysputę chyba z Business Insiderem, że oni napisali, że nie zadziała, ja napisałem w Business Alert, że zadziała i żeśmy się tak wymieniali. No i okazało się, że to było tąpnięcie. No i teraz mamy znowu też takie tąpnięcie. Ciekawe, jak długo ono potrwa i czy będzie mocniejsze niż wtedy. Tak, będzie też odbudowywanie, bo tu pisaliście, że można przecież kupić sobie paszport turecki. No tak, no wszystko można, tylko to trwa. Trzeba poświęcić zarówno i czas, i pewne pieniądze, a do tej pory było łatwiej. Po prostu będzie trudniej. W związku z tym ten wolumen i wartościowo po prostu ta wymiana handlowa będzie się zmniejszać. Ona się pewnie w którymś momencie przestanie zmniejszać i ustabilizuje na jakimś poziomie, a nawet może ciutkę wzrosnąć potem, natomiast taki efekt będziemy mieli. Tak. I o to chodzi Amerykanom. Tak, dokładnie. Wiesz co, to się też fajnie zbiega zawsze ten początek roku i te trudności z ich wydatkami. Oni muszą, wiesz, na początku wydać bardzo dużo, a tu się pojawia bardzo dużo problemów i nie wiesz, czy ty możesz to wydać. Wiesz, to takie też jest działanie, mogę, nie mogę, będzie, nie będzie ta kasa, wiesz, no. To też fajnie psychologicznie musi to wpływać. A teraz... Tak, tylko pamiętaj, że wiesz, oni wydają w dużej mierze ruble, a więc... Tak, no ale to drukujesz, no to inflacja, no to wiesz, no to jest dużo elementów, które musisz później rozważać zaraz na początku roku. Ale przechodzimy dalej, Rosjanie i ich długi, kolejny odcinek telenoweli. Telenowela się rozkręca i nabiera rozpędu. Federalna Służba Komornicza, mamy oficjalne dane, planowała do końca 2023 roku odzyskać od Rosjan na rzecz banków 3,26 bilionów rubli. W ciągu roku łączna kwota podlegającym windykacji wzrosła o ponad 200 miliardów rubli i osiągnęła, słuchajcie, rekord w całym okresie oficjalnych statystyk. Nigdy w Rosji nie było takich kwot zadłużenia. Łącznie na początku tego roku toczyło się 24,6 milionów postępowań o przymusową egzekucję wobec banków, czyli o 4,5 miliona więcej niż rok wcześniej.
Paweł, ty miałeś taki wykres, nie wiem, czy masz go, żeby ewentualnie podrzucić, bo ja chyba nie mam. Natomiast Przesyłałem ci. tak, ale nie zrobiłem to, jakbyś go wrzucił, a ja sobie będę czytał dalej. Dla porównania, w 2021 roku było ich 16 milionów, a w 2020 tylko 12,9 miliona, teraz 24,6. Wraz z akcją kredytową rośnie wolumen długów do windykacji. Według Banku Centralnego łączna wielkość zadłużenia kredytowego Rosjan wobec banków na początku roku sięgnęła 33,7 biliona rubli wobec 27 bilionów w roku 2022, z czego 1,2 biliona było już przeterminowanych. Wzrost niespłacalności kredytów wiąże się z wysokim zadłużeniem społeczeństwa, wciąż trudną sytuacją gospodarczą w kraju i wysoką inflacją. W efekcie obywatele mają coraz większe trudności z obsługą swoich długów, co prowadzi do wzrostu zadłużenia przeterminowanego, wyjaśnia analityk Financial Group Igor Dodonow. Słuchajcie, 25 milionów egzekucji i podwojenie właściwie wyniku w 3 lata niecałe. To jest jakiś hardcore naprawdę. Jak tak dalej będzie? Aha, i ważna rzecz, tak naprawdę we wrześniu dopiero stopy procentowe zaczęły rosnąć tak intensywnie, więc wszystko to będzie pęczniało. I ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. 30 milionów na koniec tego roku? No bo to tak jakby podstawić krzywą. Wiesz co, tak, tylko pamiętajmy jedną rzecz, że to nie są... Zaraz wrzucę wam ten wykres, natomiast tak, to nie jest tak, że jedna egzekucja to jest jedna osoba, tak? To są po prostu wszystkie egzekucje i to pokazuje kilka elementów, tak? I to możemy kiedyś przedyskutować, natomiast pokazuje przede wszystkim, że rośnie liczba i osób, które są zadłużone, jak i kredytów, które biorą, tak? No bo za każdy kredyt, no to mamy kolejną często egzekucję. I to mniej więcej, my mówiliśmy, że w przeciągu 8 lat to 16-krotnie się zwiększyło. I tutaj wam pokażę, mamy okres chyba za ostatnie 5 lat. I jeżeli chodzi o ostatnie 5 lat, tak, to mamy też wzrosty, no i to też takie potężne, więc widzimy tutaj, że startowaliśmy z 8, tak, tutaj w 2018. W 2018, tak, natomiast no teraz 25, no widzimy, no tak, no ciągle to rośnie i to nie jest kwestia, że tak powiem, też problemów związanych ze specjalną operacją, tylko po prostu to rośnie. Kwoty za to wolniej rosną, co może pokazywać, że te kwoty to są po prostu małe, że mamy dużo przyrostu, natomiast po prostu cały czas jest na biednych ludziach. Tak? To nie ma tak, że ktoś jakieś duże kwoty, tak, tylko przyrasta wartościowo mało, ale wolumenowo dużo osób, dużo spraw. Tak, więc te egzekucje są często o jakieś groszowe sprawy, ale ponad 20 milionów egzekucji. Ile tych komorników jest potrzebnych? Tak, a tutaj przejdziemy, słuchajcie, do następnej informacji, bo okazuje się, że jeżeli chodzi o te egzekucje, to 8 milionów rodzin z tych, powiedzmy, długów, to są długi komunalne lub z tytułu mieszkalnictwa. Tak, 8 milionów rodzin, tak, no bo tutaj mówimy w tym momencie nie pojedynczych osobach, tylko rodzinach najczęściej, no czasami oczywiście ktoś sam mieszka, no ale trzeba by to wtedy przemnożyć razy 3 czy 4, jeżeli chodzi o Rosję i wtedy będziecie mniej więcej wiedzieć, jak to wygląda ilościowo. Takie informacje podała też Federalna Służba Komornicza. No i tutaj mamy informację, jak wygląda ta egzekucja, bo ona się prawdopodobnie często różni od tego, z czym mamy do czynienia w Polsce. Próbując uzyskać zapłatę, spółki zarządzające oprócz skierowania sprawy do sądu stosują wobec mieszkańców różne środki, od negocjacji po wyłączenie prądu czy innych mediów. No i tu jest taka różnica w Rosji.
Jest to legalne, jeżeli się powiadomi, znaczy według prawa, jeżeli się powiadomi lokatorów. Jednocześnie zamieszczanie informacji o dłużnikach w lokalach publicznych jest nielegalne oraz jeżeli się odcina te media bez ostrzeżenia. Usługi można odłączyć tylko w przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczających 2 miesiące zgodnie ze standardami rosyjskiego prawa. Dezaktywacja usług wymaga również doręczenia powiadomienia pocztowego lub osobistego. Ale jak to w Rosji, prawo sobie, a życie sobie, bo nawet te rzeczy nie są przestrzegane. W większości bloków spółki zarządzające nie tylko umieszczają takie dane przy wejściach do lokali, ale także wyłączają prąd bez ostrzeżenia, jeśli płatność spóźnia się tylko o miesiąc. Eksperci tłumaczą problemy spadkiem realnych dochodów obywateli i ich niezadowoleniem z pracy organizacji usługowych. No to ostatnie to tam nie wiem, chociaż może ostatnio faktycznie patrząc, jak tam nic nie robię, działa. to nie zapłacę, nie? No oni, no to nie zapłacisz, to ci prąd cyk. Tak. No i tutaj służba prasowa Federalnej Służby Komorniczej poinformowała, że prawie 8 milionów rodzin ma długi na spłatę mieszkań i usług komunalnych. Według komorników na początek czwartego kwartału bieżącego roku niezakończonych tych egzekucji spraw było dokładnie 7,9 postępowań egzekucyjnych. Przy czym ta liczba, co ciekawe, jest stabilna. Tak? W zeszłym roku mieliśmy podobną Na początek kwartału liczbę. zeszłego roku. Bo powiedziałeś bieżącego. No tak, znaczy tak, no bo to za zeszły, tak. W 2022 mieliśmy podobną liczbę. W ciągu roku te długi wzrosły w 2023 o 72 miliardy, w 2022 o 56, a więc widzimy, że one rosną. No i tutaj czasami spółdzielnie, tudzież właściciele posuwają się do bardziej takich barbarzyńskich metod, odcinają przewody prowadzące do domów, tworzą korki w kanalizacjach i inne pomysłowe metody, żeby tych korek w kanalizacji, żeby po prostu wybijało mu. Wybijało ci szambo tam w tym. No. Jak nie zapłacisz. Wow. No chyba tak się da, no skoro tak piszą, więc pewnie ja nie jestem hydraulikiem, ale myślę, że jak zatkasz, no to może faktycznie wybić, tak? Nie? Po prostu Tak, a więc no i tutaj widzimy, że inaczej jest to rozwiązywane. Widzimy, że no, te długi rosną, one powoli rosną, natomiast chyba z tego, co rozumiem, to cały czas rosną te długi bankowe. To jest główny problem, tak? Czyli to dosypywanie tych pieniędzy do tego systemu, to o czym mówiliśmy. A te komunalne się utrzymują tak, jak się utrzymywały na dosyć wysokim jednak poziomie. No 8 milionów mieszkań, to jest razy 3 musisz policzyć średnio, nie? No tak, no to trochę już jest, nie? No tak, jakieś państwo praktycznie, państwo dłużników. Dobra, to zostawmy te długi, przejdźmy do ciekawej historii o propagandziście, który oddał się w ręce łotewskiego wymiaru sprawiedliwości. Tu historia, sugestia dla niektórych panów w Polsce, którzy ewidentnie współpracują z rosyjskimi służbami. Warto rozważyć temat i być może jak były redaktor naczelny Sputnika Litwa, Marat Kasem. Kasem przybył na Łotwę pod koniec 2022 roku. Został zatrzymany za współpracę z kremlowską placówką propagandową i aresztowany 5 stycznia zeszłego roku pod zarzutem obchodzenia unijnych ograniczeń. Według Kasema przybył on wówczas nie z pustymi rękami, ale z prezentami dla łotewskich służb specjalnych, na których łaskę celowo się poddał. Jak wyjaśnił były propagandzista, po inwazji Rosji na Ukrainę stało się dla niego zupełnie jasne, że następna będzie Łotwa i ogólnie kraje bałtyckie.
No cóż, może Mołdawia będzie między nimi, ale w każdym razie do tego dojdzie. To wywołało u mnie panikę. Zacząłem myśleć o tym, jak zakończyć moją działalność w Rosji, powiedział. Kasem jest obywatelem Łotwy, twierdzi, że nigdy nie miał rosyjskiego paszportu, jedynie zezwolenie na pobyt, a na Łotwie ma przyjaciół, krewnych i nieruchomości. Według byłego propagandzisty 24 lutego 2022 roku to była data, po której ujrzał światło, tu cytat z niego, i zdecydował, że nie chce już mieć nic wspólnego z reżimem Putina. Zapytany, dlaczego nie odszedł od razu, ale kontynuował pracę w Sputnik Litwa jeszcze przez około 10 miesięcy, Kasem powiedział, że bardzo się bał tego, jak zostanie przyjęty na Łotwie, ale najważniejszym problemem było posiadanie kompromitujących dowodów przez Rosjan na niego. Wydział Bezpieczeństwa reżimu miał na mój temat kompromitujące materiały, których bardzo nie chciałem opublikować. Dotyczą mojego życia osobistego. Więc tu widzimy, jak działają też na propagandzistów, mają na nich haki, no i oni są też przymuszani. Po aresztowaniu na Łotwie przebywał w centralnym więzieniu w Rydze. Rosyjski MSZ uznał trzymanie Kasema za naruszenie praw i wolności człowieka. Pod koniec kwietnia Kasam został zwolniony z aresztu. W rezultacie został ukarany grzywną 15,5 tysiąca euro za nielegalne intelektualne i fizyczne wsparcie Rosji z powodów osobistych i egoistycznych. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa stwierdziła, że Kasem opuścił Łotwę w obawie przed wznowieniem postępowania karnego. Nie wiem, gdzie w tym momencie przebywa Kasem, ale tutaj dobrze podsumowaliście. Może szczury uciekają jako pierwsze. Zobaczył, jaka jest skala, pewnie chciał tylko zarabiać pieniądze, nie spodziewał się, że to się tak rozleje, no i się wystraszył. Natomiast jeżeli chodzi o takich propagandzistów, no to można ich przekupić, można ich zastraszyć, można ich szantażować. Ciekawe, jak to z każdym z tych ludzi jest, bo nie wierzę, że oni są wszyscy tak zaślepieni i tak wierzą w to, co mają mówić. Masz coś do dodania, Pawle? Odnośnie Kasema? Nie. To nie jest Kasam Boy, to nie jest ten. Nie, to wiem. Tak. Zdążyłem się zorientować, jak czytałeś, że to nie ten. Tamten z innego kraju. Tak, z innego inaczej skończył. Dobra, to. Mamy wszystko. Dziękujemy. Słuchajcie, że chcieliście. No dzisiaj troszeczkę krócej, 20 niecałe minut wyszło. Widzimy się o 17:00. Zapraszamy jeszcze raz na wywiad. Myślę, że warto posłuchać trochę inaczej, mniej gospodarczo, bardziej chyba militarno. A właśnie, powiemy, dlaczego rosyjskie samoloty spadają. Bo tutaj jest chyba teoria i ona chyba jest prawdziwa, przynajmniej mi jako laikowi się wydaje taka najbardziej prawdopodobna, ale piszcie, bo też są inne teorie, dlaczego te rosyjskie samoloty ostatnio spadały. Marek tłumaczy, co Ukraińcy zastosowali. Ja ze swojej strony dziękuję, życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Hej. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.